Pomorze systematycznie się rozwija, pomimo wszelkich zawirowań społecznych, politycznych, gospodarczych. Pomorze ma bardzo ambitną strategię rozwoju. Ostatnio w gronie naukowców, ludzi gospodarki, samorządu, nauki, władzy opracowano 7 kluczowych wyzwań rozwojowych dla województwa pomorskiego, tak aby z tymi wyzwaniami dotrzeć do całego społeczeństwa naszego pomorskiego, aby każdy pomorzanin, każda pomorzanka wiedzieli, dokąd zmierzamy, jakie mamy cele, jak będzie wyglądało Pomorze za 10-20 lat. Wśród tych wyzwań, które zostały opracowane i są szeroko kolportowane, zawarto 4 takie ważne wyzwania gospodarcze, jak energetyka, porty, stocznie, nowe technologie. Ale w ramach zrównoważonego rozwoju przyjęto również kilka wyzwań, które też budują przyszłość naszego regionu. To jest wyzwanie pod hasłem Uniwersytet Fahrenheita, powstanie metropolii czy budowa nowej opery bałtyckiej. Wszystkie te wyzwania są niezwykle dla nas istotne i ważne. I dlatego też, Panie Marszałku, chcielibyśmy dzisiaj z Panem porozmawiać na temat właśnie tych wyzwań rozwojowych. Pierwszym takim kluczowym wyzwaniem jest oczywiście energetyka. Czy Pana zdaniem ta transformacja energetyczna zbuduje taką szansę dla naszego regionu, że Pomorze tak naprawdę stanie się drugim Śląskiem, takim sercem gospodarczym naszego kraju? Wykorzystamy tą historyczną szansę? Bardzo dziękuję także i za to pytanie, ponieważ Pan wspomniał tutaj o wyzwaniach rozwojowych. Trzeba powiedzieć to wprost, że nie wszystkie oczywiście są adresowane pod adresem władz wojewódzkich, pod adresem samorządu województwa. Ale rozumiem, że to są takie wyzwania, które dotyczą wszystkich środowisk z terenu naszego regionu, z którymi się chcemy wspólnie razem identyfikować. Jak mówimy o energetyce, no to rzeczywiście transformacja jest absolutnie niezbędna. Wydaje się, że jak nawet słabo zorientowani w tej problematyce mieszkańcy Pomorza wiedzą już o tym, że na dłuższą metę nie da się utrzymać w Polsce źródeł energetycznych opartych na węglu, że to są zbyt wysokie koszty pod każdym względem, także i środowiskowym, i koszty także finansowe, więc trzeba szukać alternatywnych źródeł energii. Jest głośno oczywiście o budowie elektrowni nuklearnej. Taka decyzja polskiego rządu została potwierdzona po ostatnich wyborach, czyli po zmianie władzy. Rzeczywiście w Choczewie trwa inwestycja, ona jest na wstępnym zupełnie etapie. Miałem okazję jakieś 2 tygodnie temu odwiedzić ten teren i widzę rzeczywiście, że są poważne przygotowania w tej chwili do tej inwestycji. Ale nie tylko elektrownia nuklearna, to także siłownie wiatrowe. Tam na ponad 22 hektarach gruntu powstaje główny punkt zasilania energetycznego na ponad 22 hektarach. Plus jeszcze 3 inne, które mają obsługiwać 3 farmy wiatrowe. A więc Pomorze z całą pewnością będzie stać na nowych źródłach energii, na odnawialnych źródłach energii. Wiemy już, że rząd podjął decyzję o budowie FSRU, to jest pływający terminal gazowy, do którego będą przypływać statki z gazem skroplonym i go regazyfikować właśnie na tym statku, a potem wpuszczać czy przekazywać do sieci ogólnokrajowej. A więc czekają nas w najbliższych kilku latach rzeczywiście bardzo poważne inwestycje. I to rzeczywiście pozwala nam formułować taką tezę, że Pomorze może być wielkim hubem energetycznym.
od którego będzie zależeć w istocie nie tylko poziom odnawialnych źródeł energii, ale także zasilanie nie tylko odbiorców z terenu naszego regionu, ale także inne regiony. Czyli z importera stajemy się eksporterem. Ja słyszałem, że za kilkanaście lat to Pomorze może dostarczać dla całej gospodarki naszego kraju 40% energii. W związku z tym, że planowane jest jednak, że duża ilość energii będzie z morskich farm wiatrowych, pan marszałek wierzy, że te farmy wiatrowe w takim tempie będą budowane? Panie doktorze, to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia dzisiaj oceny faktów. Już w pierwszym kwartale w przyszłym roku rozpocznie się budowa pierwszej farmy, fizycznie pierwszej farmy budowanej przez spółkę z kapitałem Skarbu Państwa reprezentowanym przez grupę Orlen, a po niej następne. To oczywiście tego typu inwestycje generują w taki synergiczny sposób także pozostałe inwestycje, na przykład konieczność rozbudowy portów, mniejszych portów, czy też portów także instalacyjnych. A więc i powinien na tym zyskać Morski Port w Gdańsku. Mam nadzieję także, że w Gdyni, czy też mniejsze porty takie jak Władysławowo, Łeba i Ustka. Przy czym doświadczenia Niemiec, choćby z tego roku, są niestety takie, że opieranie się na takim źródle energii, jakim są morskie farmy wiatrowe, nie jest wystarczające. W Niemczech zauważyliśmy, że w czasie, kiedy wyłączano energetykę nuklearną, i brakowało wiatru choćby w listopadzie, w październiku, listopadzie, no to po prostu brakowało energii. Niemcy musieli importować tę energię z Francji. Więc na pewno trzeba budować stabilne także źródła energetyczne, stąd elektrownia jądrowa budowana w Choczewie. Stąd rząd coraz częściej wysyła sygnały, że trzeba pewno jeszcze wskazywać 2 następne lokalizacje w Polsce, w innych częściach naszego kraju, na przykład w regionie łódzkim, czy też w Wielkopolsce. Więc myślę, że możemy się stać eksporterami, a nadto, jeśli będziemy mieć nadmiar tak zwanej zielonej energii, czyli produkowanej choćby z wiatru, możemy produkować wodór. A wodór jest rzeczywiście nośnikiem energetycznym przyszłości i nie tylko dla Polski, ale dla całego świata, w szczególności dla Europy. I mam nadzieję, że możemy być takim producentem wodoru. Mam nadzieję, że również będziemy też silnymi konsumentami tego paliwa. Wielu przedsiębiorców na Zachodzie, właśnie decydując o wyborze lokalizacji swojej kolejnej fabryki, zwracają uwagę, czy jest blisko źródło energii, ale zielonej energii. W związku z tym, jeżeli tak by się stało, jak pan marszałek mówi, to również Pomorze rozpoczęłoby taką kolejną fazę rozwojową związaną z przyciąganiem inwestycji zagranicznych. Myślę, że faktycznie ta energetyka może stać się taką siłą napędową, rozwojową dla naszego regionu. Ale wspomniał pan marszałek o rozwoju i kolejnych farmach wiatrowych. Nasze stocznie, które są przygotowane do budowy statków offshore'owych, czyli statków do budowy i serwisowania morskich farm wiatrowych, no nie mogą się doprosić o zlecenia na budowę tych statków od polskich inwestorów, którzy zamawiają te statki w bardzo egzotycznych stoczniach Korei, Chinach i tak dalej. Czy pan marszałek widzi szansę na to, żeby jednak wpłynąć od strony, powiedzmy, rządowej na to, żeby te nasze polskie giganty zainteresowały się tymi możliwościami polskich stoczni?
Tak, zwracam też na to uwagę. Znam oczywiście ten problem. Mam kontakty bezpośrednie i z grupą Remontowa, i z stocznią Christ. To są dwa podmioty, które są w stanie wypełnić tę lukę i tego typu oczekiwania także polskich inwestorów. Zwracałem uwagę na to też całemu zarządowi grupy Orlen, bo Orlen w pierwszej kolejności, jak powiedziałem wcześniej, będzie inwestować tutaj na pełnym morzu, na Morzu Bałtyckim. Rzeczywiście, jeśli mowa jest o wydatkach ogromnych, wielomiliardowych wydatkach na budowę morskich farm wiatrowych, to jest oczywiste, że nasi polscy producenci, polscy wykonawcy powinni z tego wielkiego energetycznego tortu coś też otrzymać. A ponieważ mają kompetencje, mają umiejętności, wiedzą jak budować statki dla offshore'u, wiedzą, bo przecież budowano w Gdyni także statek do budowy wież wiatrowych, czy też budowa specjalistycznych statków obsługujących choćby gaz skroplony. Nie ma żadnych powodów, dla których mielibyśmy zamawiać tego typu statki w Norwegii, czy też właśnie w Korei Południowej, albo tym bardziej w Chinach. Możemy, mając taką wiedzę, takie umiejętności, budować je tutaj i powinniśmy to robić. Dlatego też zwracam też uwagę wielu członkom rządu odpowiedzialnym za gospodarkę morską, że trzeba pomyśleć o takich organizacji, takich przetargów, które zaproszą także do uczestnictwa w staraniach o takie zlecenie właśnie nasze stocznie. Wiadomo, że i w jednej, i w drugiej stoczni wymienionych przeze mnie pracuje kilkanaście tysięcy ludzi. To jest specjalność Pomorza i my powinniśmy w tym wielkim torcie polegającym na budowie kilkuset wież wiatrowych w naszej strefie, polskiej strefie ekonomicznej, powinniśmy również i w tej materii uczestniczyć. A więc budowa farm wiatrowych będzie generować także rozwój polskich stoczni. Wierzę, że tak się uda i nie będziemy musieli zamawiać, jak do tej pory niestety się działo, statków w Korei Południowej. To miód na moje serce, panie marszałku, ponieważ jako szef organizacji gospodarczej od wielu, wielu lat walczymy o local content, czyli udział, jak to pan marszałek powiedział, naszych przedsiębiorców w tym torcie, który jest do podzielenia. Oczywiście przy morskich farmach wiatrowych też udział będą brały nasze porty morskie. Port Gdyński, port gdański, ale też i te porty mniejsze, które mają swoją rolę do odegrania zarówno w procesie budowy tych farm wiatrowych, ale również przy serwisowaniu. Panie marszałku, w ogóle na nasze porty patrzymy od dziesiątków lat jako taki duży hub logistyczny. On teraz musi nabrać przyspieszenia, ten rozwój naszych portów morskich. Jak pan by zdefiniował te braki w zakresie dostępności komunikacyjnej, zwiększenia zdolności przeładunkowych, przynajmniej tych dwóch głównych portów w Gdańsku i Gdyni? Co musimy zaadresować do władz centralnych, gdzie potrzebujemy ich wsparcia, żeby te faktycznie nasze porty stały się takim ważnym punktem logistycznym na mapie Europy? Otóż nie ukrywam tego, że już od co najmniej kilku miesięcy, powiedziałbym 8-9 miesięcy, kołaczemy do ministerialnych drzwi, aby w całym programie rządowym dotyczącym dróg i linii kolejowych o znaczeniu krajowym ulokować także takie tytuły, które będą obsługiwać morskie porty, zwłaszcza w Gdyni i w Gdańsku.
Nie jest dzisiaj tajemnicą, o tym też donoszą lokalne media od pewnego czasu, że trwają bardzo silne naciski, także grupy parlamentarzystów z terenu Pomorza, o pilnej konieczności, podkreślę to jeszcze raz, pilnej, a nie bardzo odległej, konieczności budowy drogi czerwonej, która połączy morski port w Gdyni z siecią transportową, drogową siecią transportową kraju. Odkładanie tego tematu, tego zadania na 2032 rok, 2035 rok, to byłaby katastrofa dla tego portu. Port w Gdyni potrzebuje absolutnie inwestycji i ma pan absolutnie rację, zwracając uwagę na całą tę logistykę i dostępność transportową morskiego portu w Gdyni, bo z jednej strony chodzi właśnie o drogę czerwoną. Kłaniamy się oczywiście tym decydentom, którzy zdecydowali się na modernizację linii kolejowych obsługującej morski port w Gdyni, ale to jest absolutnie niewystarczające. Dzisiaj wąskim gardłem jest trasa Kwiatkowskiego i konieczność budowy występuje konieczność budowy tejże drogi czerwonej. Zwłaszcza jeśli myślimy o rozbudowie zewnętrznego portu w Gdyni, gdzie Gdynia dzisiaj dusi się z braku terenów, to morski port po jego rozbudowie w części tej zewnętrznej będzie stwarzać dalsze możliwości rozwoju tego miejsca, co do którego mamy przecież bardzo emocjonalny stosunek od lat 20., kiedy rozpoczęto budowę ubiegłego wieku, oczywiście, kiedy rozpoczęto budowę portu w Gdyni. A i port w Gdańsku również wymaga kolejnych nakładów. Jeśli dzisiaj w obu portach generowany jest naprawdę ogromna część polskiego produktu krajowego brutto, no to warto zwrócić uwagę decydentom w Warszawie, polskiemu rządowi, każdemu polskiemu rządowi, i poprzedniemu temu, i następnym, że trzeba zwrócić uwagę na dostępność portu. Dzisiaj gdański port potrzebuje także nowej linii kolejowej. I wiaduktu, panie marszałku. Czy wiaduktu głównie nad ciekami wodnymi, nad dopływami Wisły, po to, żebyśmy mogli sprawniej dotrzeć do ogromnych terenów jeszcze inwestycyjnych położonych w samym porcie. A i małe porty, o których pan wspomniał, całe szczęście, bo już wiemy o tym, że będą inwestycje realizowane w porcie w Łebie i w Ustce. Czekamy jeszcze na decyzję dotyczącą Władysławowa i oczywiście kwestia też dostępności do tych portów we Władysławowie. Jeśli sobie uświadomimy fakt taki, że do tych morskich farm wiatrowych potrzeba od 30 do 40 statków serwisujących morską energetykę wiatrową w obszarze wpływów polskich, czyli myślę tutaj o polskiej strefie ekonomicznej, no to jest oczywiste, że te małe statki będą musiały gdzieś być zlokalizowane, będą musiały przypływać do tych portów, które są blisko położone właśnie czy w obrębie morskich farm wiatrowych. A więc to wspólnie kolejne inwestycje, kolejne zadania, które wpływają na bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Pomorza, ale kraju. Ale panie marszałku, rozmawiamy o stoczniach, o portach, o energetyce, czyli można powiedzieć takich tradycyjnych gałęziach gospodarki. A ja bym chciał jeszcze pana marszałka tutaj zapytać o nowe technologie. Kiedyś się mówiło, Gdańsk będzie nową taką doliną krzemową i tak dalej. Parę dni temu gościliśmy tutaj na Politechnice Gdańskiej, bo jesteśmy w sali Senatu dzisiaj Politechniki Gdańskiej, gdzie tutaj się urodziły właśnie te wyzwania rozwojowe dla województwa pomorskiego i minister cyfryzacji zaproszony przez nas oglądał Centrum Kompetencji Informatycznych, oglądał tak zwany STOS i był zachwycony. Nie miał świadomości, że na Pomorzu, tu na Politechnice Gdańskiej jest taki ośrodek, gdzie superkomputery Kraken, cały zespół ich, odpowiedni budynek, odpowiednia infrastruktura, niezwykłe kadry naukowe, które są przygotowane do tego, żeby
zrobić następny krok w rozwoju technologii cyfrowej na Pomorzu. Przyjąć komputer kwantowy, dla którego jest już przygotowany specjalny bunkier, specjalna infrastruktura, ludzie przeszkoleni. Trzeba tylko wspomóc Politechnikę w zakupie tego komputera kwantowego. I wtedy faktycznie będziemy mieli Pomorskie Centrum Technologii Kwantowych i Sztucznej Inteligencji. Panie marszałku, jest szansa na ten komputer kwantowy dla Politechniki? Ja myślę, nawiążę do pańskiej wypowiedzi. Wielu decydentów w Warszawie nie do końca sobie zdaje z tego sprawę, jak silnym ośrodkiem, także ośrodkiem akademickim jest Trójmiasto. Żeby tylko nie ograniczać tej tezy do samego Gdańska. I znam wiele takich przypadków, że tutaj pojawiali się różni ludzie, także ważni decydenci z Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej, którzy oglądali Centrum Kompetencji Cyfrowych tutaj na Politechnice Gdańskiej. Przypomnę tylko, że ten projekt został zrealizowany przez Politechnikę Gdańską przy wsparciu samorządu województwa, bo z Regionalnego Programu Operacyjnego zasilaliśmy regularnie znaczące kwoty, które pozwoliły na zbudowanie tego komputera. Świetnie chronionego, niedostępnego dla... No, budynek jest XXI wiek. Tak. Na każdym robi wrażenie. No dzisiaj bezpieczeństwo dostępu danych ma fundamentalne znaczenie, nie tylko sama technologia, ale właśnie bezpieczeństwo danych. I jasne jest, że i Politechnika Gdańska, i Uniwersytet Gdański zainteresowany technologiami kwantowymi są zainteresowani w ramach inicjatywy Uniwersytetu Fahrenheita, czyli sfederalizowanych uczelni wyższych. Myślę, że o tym też jeszcze, panie marszałku, powinniśmy porozmawiać. To ja tylko dotykam tej kwestii, dlatego że ta infrastruktura nie jest tylko dla jednej uczelni. Ona jest po prostu dla całego środowiska, także i gospodarczego, i naukowego Pomorza. Nawet te inwestycje, które zostały zbudowane właśnie tutaj, w tym Centrum Kompetencji STOS, też służą całemu regionowi. A ponieważ warto o tym powiedzieć, że mamy grupę naukowców, którzy są niezwykle cenieni w świecie w zakresie wiedzy, umiejętności i badań naukowych w sprawach kwantowych, fizyki kwantowej. Mamy świetnych specjalistów, wybitnych specjalistów na Pomorzu, więc następnym krokiem powinna być decyzja o rozbudowie infrastruktury kwantowej. A infrastruktura kwantowa to jest bezpieczeństwo w każdym calu, w każdym obszarze. Więc wydaje się, że to jest po prostu interes nie tylko konkretnej uczelni, nie tylko konkretnego środowiska, jakim jest środowisko Trójmiasta, Pomorza, ale także całego kraju. Mnie cieszy, że pan marszałek właśnie zawsze jak mówimy o uczelniach, o badaniach, to pan marszałek podkreśla, że to nie jest jedna uczelnia, nie są dwie. To są uczelnie pomorskie, dla których powinniśmy budować infrastrukturę, rozbudowywać ją. Bo tak jak chociażby przy tej technologii kwantowej, świetny zespół teoretyków odnośnie technologii kwantowych mamy na Uniwersytecie Gdańskim. Jeżeli my postawimy ten komputer kwantowy na Politechnice, to faktycznie on będzie służył wszystkim tym uczelniom, ponieważ nawet Gdański Uniwersytet Medyczny czeka na ten komputer kwantowy, który ma nieograniczone możliwości obliczeniowe, a dla nich, dla medycyny, gdzie ta masa danych wpływających jest tak ogromna i im większa ta baza danych, tym lepsza jest diagnoza. Jeżeli wprowadzimy na przykład do takiego komputera wszystkie odczyty, interpretacje na przykład związane z badaniami TK czy rezonansu magnetycznego czy innego, to
na milionach przypadków łatwiej zdiagnozować będzie osobę chorującą. Także to jest też nadzieja dla nas wszystkich. Ale jak pan marszałek mówi o tym wspólnej pracy kilku uczelni, to od razu musimy powiedzieć o tym takim planie utworzenia na Pomorzu w ogóle Uniwersytetu Fahrenheita. Wiele lat temu, jak mówiło się o współpracy takiej bardzo ścisłej kilku uczelni, mało który profesor był zwolennikiem takiej idei, podkreślając raczej różnice pomiędzy uniwersytetem, politechniką, czy wówczas Akademią Medyczną. 3 rektorów zaryzykowało kilka lat temu i zaproponowali swoim 3 środowiskom, żeby powstał związek uczelni, czyli na razie bardzo luźna struktura. I powiedzieli, słuchajcie, jeżeli wy się przekonacie, zrobimy krok następny, zrobimy federalizację tych uczelni, co będzie już silniejszym takim związkiem. A dopiero następnym etapem będzie rozważana możliwość stworzenia jednego dużego Uniwersytetu Fahrenheita. Dzisiaj, po kilku latach funkcjonowania Związku Uczelni Fahrenheita, w zasadzie 80% ludzi tu pracujących na uczelniach jest przekonanych, że powinniśmy zrobić ten krok drugi, czyli powinna być federalizacja. Ale pan minister trochę to inaczej widzi. On uważa, że można ten etap przeskoczyć i od razu zrobić jedną wielką uczelnię. Ja osobiście uważam to za błąd. Trzeba jednak stopniować. Czy pan marszałek widzi szansę na to, żeby jednak przekonać pana ministra nauki, że musimy zrobić takie zmiany w prawie, żeby właśnie ten drugi krok, ta federalizacja była możliwa? No, obserwujemy dzisiaj poważne zawirowania wobec obecnego ministra nauki, także najpierw musimy mieć wykrystalizowanego partnera i być może ewentualny nowy partner będzie gotowy do wysłuchania rektorów czy też przedstawicieli senatów tych naszych kilku uczelni, które utworzyły Związek Uczelni Fahrenheita. Więc jasne jest, że to w szczególności trzeba wysłuchać przedstawicieli naszych uczelni. Mam nadzieję, że to się uda załatwić, zwłaszcza że mamy poważne argumenty. Pierwszym argumentem, który jest poruszany, to jest generalna słabość wszystkich polskich uczelni na tle wielu najlepszych uczelni na świecie. Nie tylko technicznych, ale w ogóle uczelni wyższych w rankingach światowych. Więc coś z tym fantem trzeba zrobić. Być może nasze uczelnie są rzeczywiście za małe i trudno im konkurować z wielkimi uczelniami, które otrzymują znaczące środki finansowe i z biznesu, i z własnych rządów na badania naukowe. Po drugie, mamy też dobre doświadczenia. Na przykład międzyuczelniany Wydział Biotechnologii odnosi naprawdę sukcesy o randze europejskiej, a może nawet światowej. To prawda. To jest jeden z przykładów takich, gdzie współpraca naukowców z kilku uczelni, w tym przypadku z 2 uczelni, bo Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego przynosi poważne rezultaty. Wspominaliśmy o fizyce kwantowej, czy też technologiach kwantowych. Mamy znakomitych specjalistów i na Uniwersytecie Gdańskim, i na Uniwersytecie, i na Politechnice Gdańskiej. Stworzenie takiego ośrodka nie tylko technologii, ale badań naukowych z całą pewnością przyniesie rezultaty. Chodzi o to, żeby te uczelnie z jednej strony konkurując
w poszukiwaniu osiągnięć naukowych, mogły też ze sobą bardzo blisko współpracować. I ta synergia powinna przynosić bardzo szybko rezultaty, więc trzeba zrobić wszystko, żeby ten wiatr od morza, czyli ta myśl powołania uczelni sfederalizowanych, jednak zakiełkowała także w Warszawie, żebyśmy mogli otworzyć się na ten proces i żeby ten proces przebiegał także pod oczekiwania samych uczelni wyższych, a nie był narzucany przez konkretnego ministra, czy też szerzej rząd albo parlament. Ja myślę, że to jest kluczowe, co pan marszałek powiedział. Musimy oddolnie, same uczelnie muszą być przekonane do tego i one muszą mówić, w jakim tempie ta konsolidacja, integracja będzie następowała. Pan marszałek w ogóle ma rękę do tego typu inicjatyw. To porozmawiajmy w takim razie o konsolidacji, integracji środowisk samorządowych, czyli o naszej metropolii. Chcemy, żeby powstał obszar metropolitalny na terenie województwa pomorskiego. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że metropolia jest takim swoistym transformatorem, który podnosi napięcie, zwiększa częstotliwość zmian. Widzimy dużo plusów, ale obecnie toczy się taka dyskusja, czy obszar metropolitalny i sama metropolia jako taka powinna być w strukturze administracyjno-samorządowej państwa, jako element struktury zarządzania państwem, czy może być taką hybrydą trochę obok, czyli żeby metropolia nie była w strukturze administracyjno-samorządowej państwa i nie musiała mieć wybieralnych władz przez mieszkańców. Pan marszałek do jakiej skłaniałby się koncepcji? Ja wiem, że to trudne pytanie, panie marszałku, i niestety trochę polityczne. To jest trudne. I trudne. To jest trudne z kilku powodów. Nie dlatego, żebym nie chciał odpowiedzieć wprost na to pytanie, tylko powód zasadniczy jest taki, że środowiska samorządowe województwa pomorskiego, w szczególności związane z Trójmiastem i okolicami, od dłuższego czasu inicjowały przy wsparciu także specjalistów, naukowców, inicjowały powstanie metropolii. Pierwszy taki zaczątek to za czasów jeszcze Pawła Adamowicza było utworzenie stowarzyszenia, potem prezydent Wojciech Szczurek utworzył podobne stowarzyszenie. Ale dołączył się w efekcie. Dołączył się w efekcie, więc rzeczywiście ta współpraca istniała. Ja pamiętam, Pawłowi Adamowiczowi bardzo zależało na tym, żeby dzielić się dobrymi przykładami, dobrymi praktykami. Ja pamiętam, działaliście panowie na tych samych falach. To się czuło. Jak byliście we dwóch i dyskusja trwała, to się wyczuwało, że podobnie myślicie o przyszłości, o rozwoju, o zmianach społecznych, politycznych, gospodarczych. To się wyczuwało. Tak, i muszę powiedzieć, że my jesteśmy w tej chwili daleko dalej, przepraszam za takie porównanie, od wielu innych obszarów potencjalnych metropolii. Myślę tutaj o Wrocławiu, o Poznaniu, czy też Białymstoku albo Łodzi. Więc jasne, że jest w tej chwili wywierana silna presja na obecny też rząd, żeby przeprowadzić szybko taki proces legislacyjny, który powoła szybko obszar metropolitalny Trójmiasta i do tego dążą samorządowcy. Ale oczywiste jest dla mnie teza, o której pan wspomniał, że oto usytuowanie, silna metropolia może być wtedy, kiedy ona ma poważne władztwo, czyli może budować swój własny majątek, ma przypisane ustawowo kompetencje,
Najlepiej, żeby te kompetencje były silnie umotywowane procedurami demokratycznymi. Więc jasne, że to pewno byłoby dobre rozwiązanie. Ale na co się decyduje obecny rząd, mając na stole konkretny projekt? Trudno jeszcze mi w tej chwili odpowiedzieć. Nie mamy takich sygnałów bezpośrednio z Rządowego Centrum Legislacji. Natomiast jasne jest, wydaje się, że mieszkańcy naszego regionu w szczególności patrzą, co mogą zyskać z tytułu utworzenia takiej metropolii. No w pierwszej kolejności to jest oczywiście usprawnienie transportu publicznego, który powinien obejmować cały obszar metropolitalny. Różnie przez wielu delimitowany, czyli różnie traktujemy, czy to dotyczy tylko obszaru Trójmiasta i tak zwanych okolic, czy też obejmuje większy obszar. Ale dla nas jest niezwykle ważne, żeby transport publiczny, nie tylko kolejowy, także oparty na innych środkach transportu, był ze sobą bardzo ściśle zintegrowany. To, co w tej chwili obserwujemy w obszarze metropolii Gdańsk, Sopot, Gdynia i okolic, bo dotyczy to też Rumi, Redy, Wejherowa na przykład, czy też Kolbut, Pruszcza Gdańskiego, a docelowo także nawet Tczewa. No to jest mnogość taryf. Duże trudności w poruszaniu się różnymi środkami transportu, sposobie rozliczania się pomiędzy miastami. No po prostu, krótko mówiąc, jest niemały bałagan w tej dziedzinie. I to powinno być uporządkowane. Utworzenie metropolii zapewne stworzy nowy strumień finansowy na wsparcie tych działań, które są w obszarze metropolii. Ale zapewne ma Pan rację i to Pan ma pewno na myśli, bo wielokrotnie przecież na ten temat rozmawialiśmy, że przecież chodzi też o coś więcej niż tylko o integrację transportu. Integrację transportu można było przeprowadzić tworząc związek komunikacyjny, ale tu chodzi o współpracę w zakresie pozyskiwania inwestorów, pracy na rzecz inwestorów, niezależnie od tego, czy one będą się pojawiać, takie zainteresowanie inwestorów w rejonie Gdyni, Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, czy choćby Wejherowa. Ale to też są zagadnienia związane z ochroną środowiska, z tymi procesami suburbanizacji, które w tej chwili obserwujemy, które są bardzo ściśle związane z tym, co się dzieje w rdzeniu metropolii. Tych tematów jest niezwykle dużo i tylko silna władza, demokratyczna, usytuowana w demokratycznych procedurach, posiadająca kompetencje i posiadająca zasoby majątkowe, zasoby finansowe może sobie poradzić z takimi wspólnymi problemami. Ja na problem metropolii patrzę jakby też, podobnie jak pan marszałek, z perspektywy interesu naszego, regionalnego, ale i też ogólnokrajowego. Jeżeli patrzę w skali kraju, to myślę sobie, że chyba lepiej byłoby, aby powstała ustawa, która będzie nakreślała podstawowe warunki związane z utworzeniem metropolii na terenie danego regionu. I żeby tam były nie tylko wskaźniki ilościowe, ale też obszarowe, żeby pokazywały dostępność terytorialną, bo dzisiaj rodzą się takie pomysły, utwórzmy metropolię, na przykład od Torunia do Bydgoszczy. I nagle się okazuje, że będą duże tereny leśne, zielone w środku na przykład obszaru metropolitalnego. To chyba idea samej metropolii nie na tym właśnie polega. Dlatego też ten stosunek na przykład ilości mieszkańców do obszaru i tak dalej powinien być zdefiniowany w takiej ustawie, gdzie Rada Ministrów by mogła powiedzieć, jest wniosek regionu o utworzenie obszaru metropolitalnego, to zobaczmy, zgodnie z ustawą, czy spełnia się warunek 1, warunek 2, warunek 3, 4. Są spełnione warunki? Rozmawiajmy, jak tą metropolię utworzyć. Ale patrząc w skali naszego regionu,
pan marszałek wymienił szereg zadań, które stoją przed metropolią. Ale jedno zadanie tutaj ja bym dodał. Realizacja przez obszar metropolitalny, przez metropolię inwestycji wspólnych. Inwestycji, które wykraczają poza możliwości lokalne, poza możliwości jednego miasta, jednej gminy, jednego powiatu. Do takich inwestycji, na które czekamy, a która została ujęta w ramach wyzwań rozwojowych Pomorza, pan marszałek się już uśmiecha, bo wie, że chodzi o metropolitalną operę bałtycką. Chcemy wreszcie, żeby powstał obiekt godny Pomorza, który będzie dumą Pomorza, będzie wskazywał, jaki jest stosunek nasz, mieszkańców województwa pomorskiego, do wysokiej kultury, że ten obiekt będzie naszą dumą, a nie dzisiaj wstydzimy się, że opera w takim regionie pomorskim, w królewskim mieście Gdańsku, mieści się w dawnej ujeżdżalni koni. To jest, panie marszałku, no... Ja się uśmiecham oczywiście, bo przecież pan osobiście znany jest jako miłośnik opery i domyślałem się, że poruszy pan również i ten temat. Rzeczywiście tworzenie dużych instytucji kultury, także kultury wysokiej, o której pan wspomniał, czyli bardzo takiej wysublimowanej w jakimś stopniu też i dla koneserów, zainteresowanych w tym przypadku akurat teatrem operowym. Pobudza nie tylko wyobraźnię, ale pobudza rozwój. Przyciąga odpowiednią ilość ludzi, którzy nie tylko chcą uczestniczyć w spektaklach operowych, ale uczą się na uczelniach artystycznych Pomorza. Przecież mamy i Akademię Sztuk Pięknych, i mamy Akademię Muzyczną. Są szkoły baletowe usytuowane tutaj w naszym regionie. Więc jasne, że to jest może nie najlepsze porównanie, ale to jest taki swoisty przemysł w cudzysłowie. I warto na to zwrócić uwagę, bo on wpływa też na rozwój i postrzeganie takiej metropolii, takiego miasta, w którym się znajdują tego typu obiekty. Dzisiejsza opera bałtycka rzeczywiście jest usytuowana w zmodernizowanych przez wiele lat 3 budynkach. Ma tylko 470 miejsc na widowni i jest absolutnie niewystarczająca, nie tylko ze względu na miejsce, ale na ilość miejsc na widowni, ale ze względu na usytuowanie. Bo niejednokrotnie Słuchamy, jak tramwaj jedzie. Niejednokrotnie słychać tramwaje przyjeżdżające. Aria. W ulicę Hallera, więc nic dziwnego, że tutaj są też utyskiwania. Ale myślimy tutaj o takich rozwiązaniach, w których powstanie takiego obiektu, nie tylko jednofunkcyjnego, nie tylko dedykowanego dla opery, ale dla kilku rodzajów aktywności twórczej, takie jak choćby centrum wystawiennicze z teatrem operowym. W bardzo elitarnym miejscu, zlokalizowanym najlepiej na terenach postoczniowych przy Młodym Mieście, najlepiej nad wodą, co identyfikuje miasto Gdańsk, identyfikuje miasto portowe, miasto, które posiada jednak wybitne lokalizacje. To tego typu obiekt powinien istnieć w sercu Gdańska, więc nic dziwnego, że w tej sprawie prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Kultury. Niedawno, jak 2 dni temu, rozmawiałem na ten temat z panią minister Wróblewską, minister kultury, i przekonuję ją do tego, żebyśmy pomyśleli, ale także podjęli działania zmierzające do, po pierwsze, sformułowania ostatecznej lokalizacji, a to się będzie dziać dopiero po rozmowach ostatecznych z właścicielami terenu. Zresztą właściciele terenu
w obrębie stoczni, zwłaszcza z dawnej stoczni cesarskiej, to są Belgowie, z którymi trzeba usiąść do stołu i przeprowadzić konkretne rozmowy na temat tej lokalizacji, warunków pozyskania tego gruntu. Inaczej miasto Gdańsk będzie musiało szukać innej lokalizacji. Ale chyba ta lokalizacja jest naprawdę taka przemyślana, żeby powstała opera na dawnych terenach postoczniowych, blisko wody. To też będzie taki hołd dla stoczniowców, ponieważ obok tej opery będą te historyczne dźwigi, Tak. które już dzisiaj stały się symbolem Gdańska. Myślimy o tym właśnie, żeby to była taka właśnie lokalizacja. Ten teren nie może być zdominowany tylko przez mieszkaniówkę, przez mieszkania i apartamenty biurowce. wakacyjne albo biurowce. Tam, żeby miasto żyło, żeby miasto tętniło życiem, no to muszą być także obiekty kultury. Widać to bardzo po uruchomieniu działalności kulturalnej w obiekcie hali poprodukcyjnej B90, kiedy tysiące osób, zwłaszcza młodego pokolenia, odwiedza akurat to miejsce. Potrzebujemy takiego obiektu. Dzisiaj obecna opera współprowadzona nie tylko przez województwo, ale także przez Ministerstwo Kultury. Jest zainteresowane również miasto Gdańsk, zwłaszcza całym tym zagadnieniem związanym z lokalizacją, planem zagospodarowania przestrzennego, koniecznością budowy jakiejś wybitnej formuły architektonicznej, bo to jest też niezwykle ważne, żeby opera nie była zwykłym obiektem. A więc to jest przedsięwzięcie na lata. Ale już dziś, ma pan rację, trzeba o tym mówić, rezerwować tereny, być może rozpisać pewno konkurs architektoniczny, do którego zaprosimy sławy i polskie, i europejskie, albo światowe nawet, które będą potrafiły zaproponować wybitną architekturę dla wybitnej lokalizacji. I oczywiście nie tylko marzyć, ale po prostu podejmować konkretne działania, które będą przybliżać do celu budowy takiego wielofunkcyjnego obiektu z teatrem operowym. Panie marszałku, w zasadzie działający od 2011 roku Społeczny Komitet Wsparcia Budowy Opery ciągle raczej był w kręgu takich marzeń, koncepcji i tak dalej. Pan dobrze wie, że dopiero jak pan pół roku temu wziął ten pistolet i odpalił i powiedział: startujemy, rozpoczynamy proces Opery Bałtyckiej. W momencie, kiedy pan obejmował swoją funkcję na kolejną kadencję, to wtedy dopiero zapaliły się światła nadziei dla całego środowiska, które od wielu, wielu lat walczy o nowy obiekt operowy u nas. Wiele osób natychmiast, kiedy się dowiedziało, że pan marszałek się zaangażował osobiście w ten projekt, uwierzyło, że staje się to marzenie realne. Przykład chociażby z dnia wczorajszego. Jeden z najwybitniejszych śpiewaków świata, śpiewaków operowych, który codziennie przelatuje między Nowym Jorkiem a La Scalą we Włoszech. Nagrał klip, gdzie na tle pięknej sali operowej mówi: proszę Państwa, ja, Tomasz Konieczny, śpiewak operowy, proszę, będę zabiegał, zrobię wszystko, ponieważ musimy promować ideę budowy opery w Gdańsku. To miasto na to zasłużyło. To miasto, ten region, Pomorze musi mieć taki obiekt. I on ten klip ze swoim przesłaniem rozsyła wszystkim. I do tego Społecznego Komitetu Budowy
i wsparcia budowy Opery Bałtyckiej, którą nazywamy metropolitalną, dołączyli się najwięksi śpiewacy. Zadeklarowała swój udział Aleksandra Kurzak czy Piotr Beczała. To są największe głosy, którymi dysponuje scena operowa w Polsce. Myślę, panie marszałku, że z takim wsparciem no chyba nie zabraknie nam siły, żeby o to powalczyć. Panie Zbigniewie, to jest wspaniała wiadomość, że mamy takich ambasadorów, że są ambasadorowie kultury, tacy choćby jak pan Konieczny i inni znakomici śpiewacy, znani na całym świecie, którzy wskazują na Gdańsk jako miejsce, w którym tego typu obiekt powinien powstać. Tylko mogą nam takimi swoimi działaniami bardzo, bardzo pomóc w przekonaniu także ministerstwa, bo obiekt, który kosztuje kilkaset milionów złotych, wymaga wsparcia państwa. To powinno być także zadanie państwa. Ale z drugiej strony to jest taki sposób odbioru Gdańska jako dużego ośrodka metropolitalnego, w którym nie tylko jest szacunek poprzez symbole do historii, jak Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum II Wojny Światowej, ale też jest trwała dyskusja o przyszłości, o tym, w jaki sposób przyciągać tutaj ludzi z całego świata, choćby do takich instytucji, do takich aktywności, jakie mogą stać za operą, za wielkimi centrami wystawienniczymi, za kongresami, które powinny być zlokalizowane także w Gdańsku, czy też koncertami na pięknym bursztynowym stadionie. To wszystko to jest życie metropolii i rzeczywiście bardzo się cieszę, że są też i takie głosy ludzi, przecież nie mieszkańców Trójmiasta, ale którzy mówią, tak, Gdańsk to jest bardzo dobre miejsce dla lokalizacji takich form aktywności, dla lokalizacji tak wielkich inwestycji. Wymienił pan marszałek takie obiekty, które powstały w ciągu kilkunastu lat, można powiedzieć od momentu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Faktycznie Gdańsk, Pomorze zmieniło się niesamowicie, ale co tu dużo mówić, też dzięki wielu inicjatywom pana marszałka. I zawsze mnie korciło, żeby spytać pana marszałka, skąd taka pewność przy bardzo trudnych decyzjach. To pan przeforsował Pomorską Kolej Metropolitalną, kiedy nawet fachowcy mówili, że nie będą jeździć puste pociągi, że to się nie ma prawa udać i tak dalej. To pan przeprowadził konsolidację szpitali. Dzisiaj robiliśmy ocenę 2 dni temu w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jak fantastycznie funkcjonuje cały system, który został parę lat temu zreorganizowany, skonsolidowany. I ja wiem, że ja sam miałem pewne wątpliwości, czy to w ogóle może się udać. I wiele osób próbowało pana odwieść od tego projektu. Powiem tak, wyczucie, trochę szczęścia. Na czym pan marszałek opiera swoją pewność takiego działania i później takiej bardzo konsekwentnej realizacji takich planów, które pan przyjmuje i które na szczęście dla nas, Pomorzan, się sprawdzają. Panie doktorze, jest czas dyskusji, podczas której, czy w takim okresie słyszymy głosy oczywiście przeciwne, pojawiają się różne koncepcje, ale są też jest mnogość ludzi, która je potwierdza. To nie jest nigdy tak,
ja lub inni decydenci mogą wprost narzucić swój sposób myślenia. W jakimś stopniu trzeba to podjąć decyzję wtedy, kiedy są rozważane za i przeciw, albo taka lub inna koncepcja. Tutaj rzeczywiście trafiliśmy. Wtedy, kiedy była przeprowadzona konsolidacja szpitali, rzeczywiście było bardzo dużo głosów krytycznych, zwłaszcza związki zawodowe krytykowały ten sposób rozwiązania. Nawet im się wtedy nie dziwiłem, bo oni zakładali, że jeśli utworzymy spółki zarządzające szpitalami, no to po prostu stracimy dostęp do środków finansowych na rozwój tychże szpitali. Ale z drugiej strony rzeczą bardzo złą było bezpośrednie konkurowanie tych samych szpitali na terenie tego samego miasta, w Gdyni dla przykładu, czy też w Gdańsku. Zaspa konkurowała o ten sam kontrakt w NFZ-cie ze szpitalem imienia Kopernika. Więc trzeba było podjąć w tej materii decyzję. Tu się udało. W przypadku kolei metropolitalnej też były głosy za. Te głosy, przypomnę, były już po II wojnie światowej. Trzeba odbudować kolej kokoszkowską. Oczywiście nie zdawaliśmy sobie z tego do końca sprawy, że ona odniesie taki sukces. Dzisiaj po 9 latach funkcjonowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej PKM-ka przewiozła 30 milionów pasażerów. No to jest sukces jest niesamowity. Oczywiście są też mankamenty, przecież ja nie jestem ślepy również na te informacje, że są też takie dni, czy były takie dni, w których część pasażerów nie mogła wejść nawet do pociągu, były tak ciasne, mamy za mało taboru kolejowego, ale który jest sukcesywnie dokupywany. Wydaje się, że ja miałem też bardzo dobry kontakt, o czym Pan wspomniał, z prezydentem Adamowiczem. Buduję także ten kontakt dobry z panią prezydent Dulkiewicz i mam nadzieję, że te wielkie przedsięwzięcia, które przygotowujemy wspólnie, jak na przykład PKM Południe, niezwykle ważne nie tylko dla południowych dzielnic miasta Gdańska, ale tak dla Pruszcza Gdańskiego, Kolbut, czyli sąsiednich także gmin, czy też właśnie zadania w dziedzinie kultury. Przecież współprowadzimy i Teatr Szekspirowski, współprowadzimy Europejskie Centrum Solidarności. Miasto Gdańsk wspomagało nas, nasz samorząd wojewódzki w modernizacji teatru Wybrzeże. Teraz mówimy wprost w obszarze metropolii chcemy rozwijać dalej transport publiczny, czy też budować Operę Bałtycką, do którego wszyscy musimy się wzajemnie też przekonać, ale nie tylko gdańszczan. Tu trzeba przekonać mieszkańców Starogardu Gdańskiego, Bytowa, Słupska, że taki obiekt w regionie pomorskim, w stolicy województwa jest po prostu potrzebny. To są pieniądze podatników wszystkich i starajmy się przekonać, że ten obiekt będzie oddziaływać, myślę tutaj o całej instytucji kultury, będzie oddziaływać na dużą część mieszkańców naszego regionu i będzie stanowić nie tylko budować takie poczucie identyfikacji z tą decyzją, z takim obiektem, ale poczucie dumy. Wydaje się, że to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy przekonywali także ogół mieszkańców naszego regionu. Wokół każdego projektu buduje pan marszałek jakąś taką koalicję, bo pan z krwi i kości jest od kilkudziesięciu lat samorządowcem. Ma pan opinię właśnie człowieka, który raczej stara się łączyć ludzi wokół takich wyzwań rozwojowych. Ale też jest pan takim kaszebą upartym, zawziętym, konsekwentnym, ale ten upór też się okazuje, jest w konsekwencji, przekłada się na te sukcesy. Panie doktorze, nec temere, nec temide, a po kaszubsku zdrzysko, a rozemno. Panie marszałku, jeszcze tak podscriptum, zawsze też chciałem panu zadać to pytanie.
Odnosi pan sukcesy właśnie jako samorządowiec od kilkudziesięciu lat. Ma pan świetną opinię w naszym regionie, jako fachowca, człowieka zaangażowanego, oddanego na rzecz naszego regionu. Kuszono pana Brukselą, kuszono pana Warszawą, a pan ciągle tkwi wśród nas. Co pana trzyma, żeby widzieć swój rozwój, swoją karierę właśnie tu na Pomorzu, a nie dać się skusić jakimiś właśnie takimi posadami? Ja myślę, że tu jest niezwykle dużo rzeczy do zrobienia. Kiedyś, i oczywiście jest jasne, że nie ma takiego momentu, w którym byśmy powiedzieli, wszystko zrobiliśmy. Nie. Choćby dzisiejsza nasza dyskusja na temat wyzwań rozwojowych najlepiej o tym świadczy. Udało się swego czasu zrobić bardzo, bardzo dużo. Gdańsk dzisiaj wskoczył na zupełnie inny poziom rozwoju. Jest liczącym się miastem nie tylko w tej części Europy, ale i w całej Europie i w świecie. No jeśli Gdańsk wygrywa choćby takie konkursy jak Jarmark Bożonarodzeniowy, jest tak. to najlepszy w Europie, no to też o czymś świadczy. Do Gdańska chcą przyjeżdżać i przylatywać ludzie w ramach City Break, czyli każdy taki wypoczynek weekendowy, no to tysiące ludzi wybiera się właśnie tutaj na Pomorze. Ale to jest niekończąca się opowieść. Jeśli dzisiaj formujemy sobie kolejne cele, no to oczywiście potrzebujemy także determinacji i dużego wysiłku, żeby je realizować i mam nadzieję, że tak się uda zrobić. To daje mi też osobiście także ogromną satysfakcję, że w tym pokoleniu, także przy moim skromnym udziale, coś pozostawimy po sobie następnym pokoleniom. Ale to, panie marszałku, zawsze pan przesuwa tą granicę. Jeszcze jeden obieg, jeszcze jedna impreza, jeszcze jedno wyzwanie. Za 2 lata będzie pan na Pomorzu gościł bodajże 60 czy 70 tysięcy skautów z całego świata. Ciągle można mówić, te wyzwania organizacyjne, inwestycyjne są. A nie myśli pan, a może trochę też spokoju mi się należy, dobra płaca i jakieś miejsce w Europarlamencie na przykład? Nie, ja daleki jest od tego, żeby dyskutować i myśleć tutaj o własnej ścieżce. Wydaje się, że jest dużo tematów takich, które możemy zrealizować wspólnie. Ja jestem bardzo zadowolony póki co z dobrych relacji z miastem Gdańsk. Na pewno je trzeba poprawić po zmianie władzy w Gdyni. Jest wiele wspólnych wyzwań na Pomorzu, nie tylko koncentrujących się wokół miasta Gdańska, ale także w innych częściach naszego województwa, które dają też mi satysfakcję, choćby ostatnie podpisane umowy na budowę obwodnicy Kartuz, czy też przebudowa drogi wojewódzkiej łączącej Gdańsk z Kościerzyną. Mamy kilka projektów szpitalnych, bo w tej materii sporo rzeczy się zmienia i też ogromne wyzwania dotyczące budowy nowych centrów medycznych w Gdańsku na Gdańskiej Zaspie, czy też także rozbudowa Gdyńskiego Centrum Onkologii. Te wszystkie dzieła dają naprawdę ogromną satysfakcję i dają takie poczucie sprawczości. Mam jakiś wpływ na realizację takiego celu. Potrzebuję współpracowników, potrzebuję też przekonania ludzi do tego, że ten cel jest ważny nie tylko dla mnie, ale także dla innych. I myślę, że to jest takie wyzwanie samorządowca, który osiąga też satysfakcję dzięki osiągnięciu takich właśnie celów. Cieszę się, panie marszałku, bo też chciałem pana spytać, czy oprócz tych wyzwań rozwojowych, które zdefiniowaliśmy, czy pan widzi
jeszcze inne tak ważne dla Pana i dla regionu wyzwania. Ale wymienił Pan z własnej inicjatywy te zadania, które jeszcze przed Panem stoją. No, ta koncepcja, wizja tego, co Pan ostatnio przedstawiał, czyli budowy takiego interdyscyplinarnego centrum medycznego, w którym będzie onkologia, będą wszystkie schorzenia związane z mózgiem, całe centrum pediatryczne skoncentrowane w jednym miejscu. I tą wizję, którą Pan przedstawia, takiego olbrzymiego centrum, które będzie zlokalizowane na Zaspie, a już przecież są plany, nawet plany budowlane już są przygotowywane. To można śmiało chyba wpisać jako punkt 8 do naszych wyzwań. Budowa tego interdyscyplinarnego Centrum Medycznego w Gdańsku, które jest niezwykle potrzebne. I tam już tyle autorytetów się zaangażowało, jak profesor Wojciech Kloc czy profesor Jarosław Sławek, którzy walczą o takie centrum, aby właśnie neurologia i neurochirurgia połączyła swoje siły i w jednym miejscu stworzyła Centrum Chorób Mózgu. Idea wspaniała, panie marszałku, oby pańska wizja znalazła tą ścieżkę zmaterializowania się w ciągu najbliższych lat. Panie marszałku, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa dzisiaj gościem był marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.